Polska szkoła powinna być miejscem równego startu. Miejsce, w którym każdy, bez względu na to, z jakiego domu pochodzi, dostaje równe szanse. Powinna, bo dzisiaj polski system edukacji wygląda bardziej jak bieg z przeszkodami, w którym niektórych już na starcie nie stać nawet na buty. Czym są nierówności edukacyjne i jak mogą wpłynąć na naszą przyszłość? Dzieci pochodzące z rodzin o różnym statusie materialnym, o różnym kapitale kulturowym, kapitale społecznym, mają właśnie nierówne szanse, nierówne prawdopodobieństwo ukończenia edukacji na dobrym poziomie i zdobycia umiejętności, które później przekładają się na ich wyniki, na przykład na rynku pracy. Na przykład, jeżeli chodzi o kapitał kulturowy i kształtowanie przez rodziców aspiracji dzieci, niestety często jest tak, że dzieci pochodzące z rodzin o niskim statusie ekonomicznym, rodzice w tych rodzinach nie kształtują wystarczająco silnie aspiracji dzieci do tego, aby uzyskały dobrej jakości edukację, żeby studiowały na przykład. I nawet jeżeli dziecko posiada potencjał do tego, aby osiągnąć dobre umiejętności, wysokie wykształcenie, to ma mniejsze szanse na to, że ukończy dobry uniwersytet na przykład. Podobnie z nierównościami dotyczącymi dochodów i majątku. Koszty edukacji często są znaczące. Są to na przykład koszty dojazdu do szkoły na poziomie edukacji średniej czy edukacji wyższej, dojazdu do szkoły wyższej, utrzymania podczas studiów wyższych i te rodziny, które dysponują większymi dochodami, większym majątkiem, pozwalają dzieciom na osiągnięcie tejże edukacji w sposób łatwiejszy i częściej niż się dzieje to w przypadku rodzin biedniejszych. Stąd powstają te nierówności edukacyjne. Osoby, których nie stać na edukację niepubliczną, tracą według mnie podwójnie. To znaczy z jednej strony to, co powinna im zagwarantować szkoła publiczna, bardzo często przestaje być już w obecnym systemie gwarantowane. To znaczy właśnie wyrównywanie szans i dostarczanie odpowiedniej jakości edukacji. Odpływ uczniów, którzy mają rodziców z klasy średniej, sprawia, że to zazwyczaj rodzice z klasy średniej są bardziej interesujący się jakością edukacji, roszczeniowi w i dobrym i złym sensie. To zainteresowanie jakością nauczania w publicznej szkole zostaje jeszcze bardziej zmniejszona. No a do tego jeszcze wszystkiego dochodzi kwestia zamożności i korelacji z rynkiem korepetycji. Zamożność gwarantuje nam jakieś dodatkowe punkty edukacyjne, dodatkowe zasoby. No i wiadomo, że też rodzice z kapitałem zarówno ekonomicznym, jak i kapitałem kulturowym to są już rodzice, którzy mają w domu często książki, rozmawiają o kulturze czy polityce. No i tacy uczniowie mają po prostu większe szanse, tak? Tak naprawdę ten odpływ z klasy rodziców uczniów z klasy średniej do szkół niepublicznych jest zły tak naprawdę dla wszystkich. To znaczy tracą na jakości wtedy szkoły publiczne. No i to, jakim one są w stanie, po prostu jest czymś, co gwarantuje taki wspólnotowy klej. Klej, który powoduje, że czujemy odpowiedzialność za państwo, tak, za instytucje edukacyjne. Spójrzmy na liczby. Z danych GUS wynika, że coraz więcej uczniów trafia do szkół prywatnych. W 2011 roku uczyło się w nich 2,7% dzieci, a w 2022 już 6,2%. Widać też, że prywatne szkoły są szczególnie popularne na poziomie ponadpodstawowym. Do nich uczęszcza aż 10% uczniów, podczas gdy na poziomie podstawowym to 5,4%. To niepokojący trend. Badania pokazują, iż w szkołach publicznych uczniowie, zwłaszcza mający niższe dochody, ich rodzice nie dysponują wysokimi dochodami czy majątkami, ci uczniowie korzystają z tego, iż w szkołach publicznych miksują się, że współpracują, że uczą się, rywalizują i patrzą na wyniki edukacyjne uczniów o wyższych umiejętnościach, też uczniów pochodzących z bogatszych rodzin, patrzą na style ich życia, uczą się i konkurują z nimi i dzięki temu podciągają się. Średnie wyniki w szkołach publicznych dzięki temu zyskują. Gdy jednak obserwujemy odpływ uczniów z bogatych rodzin ze szkół publicznych, ten mechanizm zanika
I to się odbija negatywnie niestety na wynikach edukacyjnych uczniów pochodzących z biedniejszych rodzin. Jeszcze kilka dobrych lat temu, 10 lat temu, mieliśmy około 24 000 uczniów w samej Warszawie w szkołach niepublicznych. Teraz jest już około 60 000, to są dane mniej więcej z poprzedniego roku, tylko z samej Warszawy. Do tego jeszcze dochodzi ogromny odpływ do edukacji domowej i szkoły w chmurze. I spada właśnie to zaufanie do instytucji publicznej. Teraz mamy sytuacje, w których właśnie ci, którzy i tak na wstępie mają dużo większe szanse edukacyjne, większy kapitał kulturowy i ekonomiczny, mają już właśnie przekierowaną uwagę do szkół niepublicznych i raczej właśnie rodzice z klasy średniej zapisują dzieci do szkół niepublicznych. Przez to już zupełnie tak naprawdę przestają dbać i myśleć o tym, że jakość szkół publicznych jest naszą wspólną sprawą. Jest czymś, o co powinniśmy po prostu walczyć jako obywatele państwa. Edukacja to fundament rozwoju każdego kraju. To ona kształtuje nie tylko przyszłość jednostek, ale całego społeczeństwa. Niestety w Polsce coraz częściej przestaje ona funkcjonować jako dobro wspólne, a zaczyna funkcjonować jak produkt. Produkt, na który nie każdego stać. A jeżeli edukacja staje się towarem, to znaczy, że tracimy coś znacznie cenniejszego. Utalentowanych ludzi, którzy nie dostają równego startu tylko dlatego, że nie urodzili się w odpowiednim domu. Już dziś widzimy, jak wiele tracimy przez to jako społeczeństwo, bo jeżeli dostęp do edukacji mają tylko ci z zasobnym portfelem, to reszta zostaje w tyle. A przecież to państwo powinno wyrównywać szanse, a nie pogłębiać podziały.